to już jest inny temat. Tu był temat o chrapaniu i było takie pytanie, które związane z małym dzieckiem. Synek 5 lat chrapie, jest to trzeci migdał i jest proponowany zabieg. I było pytanie, co to można zrobić. I tu, kochani, jest taka moja odpowiedź. Po pierwsze, trzeba oczywiście porozmawiać z lekarzem i wyjaśnić, w jakim stopniu zaawansowania jest ta dolegliwość. Bo jeżeli jest trzeci migdał, trzeba z nim walczyć w sposób naturalny, owszem, ale czasami stan już jest tak zaawansowany, że u dziecka non-stop pojawiają się mocne stany zapalne uszu i dziecko zaczyna tracić słuch. Jeżeli stan jest już tak zaawansowany, to bardzo często zabieg jest nieunikniony, żeby dziecko nie miało później takiego trwałego ubytku słuchu. To jest bardzo poważne. Natomiast do tego nie trzeba dopuścić, a żeby nie dopuścić, to w każdej sytuacji, jak tylko się pojawił stan zapalny w naturalny sposób, trzeba usuwać zapalenia i obrzęki, które się pojawiają na śluzówkach. Dlatego płukanie gardła i krople do nosa. Jeżeli chodzi o trzeci migdał, on znajduje się w nosogardzielu. Tu też nie wszyscy sobie zdają sprawę, gdzie on jest, ten trzeci migdał. Niektórzy myślą w nosku, niektórzy myślą, że w ogóle w gardle, no bo pani doktor, laryngolog, to ona do gardełka zagląda, ale ona wkłada tam takie lusterko, takie wygięte i patrzy do góry, co się dzieje tam w tym nosogardzielu. Dlatego, jak ten migdałek tam się rozrośnie, to dziecko nosem oddychać nie może. I dlatego też my robimy i krople do nosa, ale też płuczemy gardło. Zawsze płukanie gardła, sól z sodą, można nadmanganian potasu i krople do nosa można ze zwykłej wody, takiej sól morską wykorzystać do przymywania noska. Ale bardzo się sprawdza też żyworódka. Robić krople z żyworódki, można żyworódki pić sok, można też żyworódką płukać jamę ustną. Ona pozwala zregenerować śluzówkę, ona usuwa też obrzęki. Bardzo dobrze się sprawdza na trzeci migdał aplikacja błotna. Błotna aplikacja to są błota albo iły, maseczki iłowe. Czasami panie mogą znać, że kosmetyczne maseczki stosują się na twarz. Natomiast sprawdzamy, nam niepotrzebna kosmetyczna, która będzie zawierała jakieś tam kolageny i tak dalej. Nam potrzebna maseczka, może być kosmetyczna z dodatkiem różnego rodzaju ziół, bo wszystkie te maski, te błota lecznicze, one mają działanie przeciwzapalne. I jeżeli jest to osoba dorosła, może wziąć standardowe takie błoto, które się stosuje na przykład na stawy. Będzie bardzo dobrze się sprawdzało. Smarujemy skrzydełka nosa, smarujemy też na czole, tu gdzie jest zatoka czołowa i smarujemy wokół ucha. Do ucha nic nie wkładamy, wokół ucha z przodu i z tyłu. Natomiast dla dziecka bierzemy maskę tą, którą do twarzy. Ona będzie bardziej delikatna, bo maseczki są bardzo mocne w działaniu, te błota, i mają takie mocne działanie przeciwzapalne. No wyobraźcie sobie, że nawet jak na stawy stosujemy błoto i ono działa regenerująco i przeciwzapalnie bardzo głęboko, no to tym bardziej podziała tu na twarzy, jeżeli chodzi o zatoki, nosek i trzeci migdał. Jedynie, że stosujemy na twarz bardzo krótko, 5 minut i nie codziennie, tylko co drugi dzień lub w ogóle tylko 2 razy w tygodniu, tak co trzeci dzień. Ze względu na to, że niestety błoto też wysusza skórę, żeby nie okazało się, że jest tak wysuszona i mocno zaczyna się łuszczyć. I zawsze po takiej maseczce nawilżyć albo dobrym takim naturalnym kremem nawilżającym, albo na przykład olejem z czarnuszki. Też można posmarować, dodatkowo efekt przeciwzapalny okazuje. Bardzo ważna jest odbudowa flory bakteryjnej. Natomiast w 3 miejscach. Jelita to jest podstawa, bo to jest odporność i tam trzeba florę bakteryjną odbudować i dla dzieci jest dość dużo różnych probiotyków. Natomiast bardzo istotne odbudować florę bakteryjną w nosie i w gardle. Bakterie, nieważne w którym miejscu się znajdują, one tworzą takie, to się nazywa film, taką powłokę, którą nawet antybiotyki nie są w stanie zniszczyć. Tworzą taką warstwę i pod tą warstwą ogromna ilość tych bakterii się znajduje. I lekarze czasami polecają 1, 2, 3 antybiotyk i ludzie mówią, stosuję antybiotyki, mi to nie pomaga, bo nie są w stanie zniszczyć ten film, tą ochronną barierę, które bakterie tworzą. Każda bakteria tworzy, czy to nasze pozytywne, czy to te negatywne. Natomiast jak już mamy te chorobotwórcze bakterie, żeby ich się pozbyć, to co może zniszczyć tą barierę, to tylko inne bakterie, te probiotyczne. I jeżeli chodzi o probiotyki,
Do nosa są wspaniałe probiotyki, takie w sprayu, które można do noska psikać. Tu macie Państwo link do tego probiotyka, możecie sprawdzić. Natomiast tu muszę troszeczkę więcej Wam powiedzieć. Dla osób dorosłych jest po prostu genialny, nieważne jaki to jest problem. Katar, grypa, zapalenie zatok, polipy w nosie, po prostu florę trzeba odbudowywać, efekt poczujecie, że to działa bardzo szybko. Natomiast on jest tak mocny w działaniu, że łzy wyciska. Jak to jest malutkie dziecko, 5-letnie, to trzeba ten produkt rozczęcić. Ja już to wiem z doświadczenia, bo nieraz stosowałam u siebie, u swoich klientów. W opakowaniu jest płynny probiotyk. Wylewamy do innego, czystego, najlepiej sterylnego pojemniczka, którego później szczelnie zamkniemy i włożymy do lodówki. Natomiast do sprayu z powrotem wlewamy niedużą ilość. Możecie nawet łyżeczką, na przykład jedna mała łyżeczka od herbatki. Wlewamy tego probiotyku i dodajemy albo 3, albo nawet na początku 5 łyżeczek wody przygotowanej, albo najlepiej kupić wodę destylowaną w aptece. I takim rozcieńczonym roztworem, żeby on był delikatny, będzie to działało odrobinkę wolniej, natomiast nie będzie to piekło dziecku i ono pozwoli, żebyście regularnie to stosowały w ciągu dnia 4-5 razy, psiknąć do noska. Niesamowicie dobre daje efekty. Jeżeli chodzi o spreje do gardla, to w tej samej firmie, bo to jest bakteria Narine, też są spreje do gardla. Też są genialne na wszystkie takie sprawy i też są niesmaczne. Dlatego ja osobiście, jeżeli chodzi o dorosłych, to mówię spray. Chcesz stanąć na nogi przy grypie, weź sobie ten spray do gardla. Natomiast jeżeli chodzi o dzieci, to jednak dla dzieciaczków polecam zupełnie innego producenta. Takie probiotyki w tabletkach do ssania. Bardzo smaczne, jak cukierek. Też co trzeba o tych produktach wiedzieć? O tych tabletkach do ssania. Tabletki do ssania z probiotykiem, tak samo jak wszystkie spreje, które psikamy. Po tym nic nie pijemy i nic nie jemy. Minimum 2 godziny. Dlatego na przykład tabletkę, no to najlepiej stosować już przed snem. Jak dziecko umyło zęby, wypiło wodę i już nic nie będzie połykać, bo chodzi o to, żeby te bakterie nie połknąć. Jak połkniemy, to nam nic złego się nie stanie. Tylko my chcemy, żeby one się zatrzymały tu na śluzówce gardła. Dlatego zsiemy jako ostatnie, co robimy, co mamy w buzi, ten cukierek przed snem. I teraz, jeżeli chodzi o, tu widzicie, wszędzie są zaznaczone kody promocyjne. Ja w większości, tam gdzie Wam polecam, mam swój kod promocyjny. No niestety nie u wszystkich. Ten kod promocyjny Mój Zdrowie. Natomiast na przykład te tabletki, tam nie ma kodu promocyjnego, nie ma takiej możliwości. Natomiast jest możliwość po prostu założyć sobie swoje własne konto stałego klienta i wtedy tam jest ten upust tańszy. Tu macie też taki link, jak takie konto założyć. Co jeszcze warto stosować na wszystkie przerosty? Czy to będzie migdałek ten trzeci, czy to będą migdałki podniebne? Obowiązkowo jest omega-3 dla dorosłych i dla dzieci. Obowiązkowo jest cynk. Przy tym, że jeżeli omegę musimy suplementować, to cynk możemy dostarczyć z pożywieniem. Pestki, dynie, migdały, fasola biała, wątróbka, czy to będzie wątróbka kurczaka, czy jakakolwiek inna, może być wołowa, nie ma problemu, ale wątróbka rzeczywiście cynku zawiera bardzo dużo. Witamina C, witamina D musimy suplementować i bardzo dobrze, jeżeli w diecie będzie odpowiednia ilość selenu. Selen suplementować nie musimy, szczególnie u dzieci wystarczy, że orzechy brazylijskie 2-3 do 5 orzechów dziennie, po namaczaniu oczywiście, i dostarczymy odpowiednią ilość selenu.